Cześć, jestem Jakub Kwiatkowski, to jest kanał IBsoft na YouTube, a w dzisiejszym unboxingu zajmiemy się Ubiquiti Edge Router Pro. Zapraszam! Tak więc przechodzimy do unboxingu Edge Routera Pro. Jak widzimy, z przodu mamy, jak zwykle w produktach Ubiquiti, ogólną wizualizację urządzenia, ładne zdjęcie, które pozwala nam zobaczyć, czego możemy się spodziewać w środku. Z tyłu tradycyjnie mamy informację w postaci screenshotów o oprogramowaniu, o interfejsie użytkownika, jaki możemy się spodziewać. To urządzenie oczywiście pracuje pod kontrolą interfejsu, czy systemu operacyjnego Edge OS, opartego na Linuxie dystrybucji Debian. Bardzo fajny pomysł. Dzięki temu można naprawdę świetnie skustomizować to urządzenie i zmusić je do robienia różnych ciekawych rzeczy. Z takich ciekawostek my postawiliśmy na takim urządzeniu serwer plików Samby, jak i również serwer DNS Bind 9. Tak więc bardzo fajne możliwości. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj listę funkcji routera. Możemy się dowiedzieć, że ma 6 stałych złączy gigabitowych, 2 w postaci kombinacji, czyli patrząc tutaj widzimy, że to gniazdo może pracować jako zwykłe gigabitowe, ethernetowe, jak i również może przejąć kontrolę tutaj GBIC włożony w port SFP, czyli może to być, nie wiem, na przykład 10-gigabitowy Ethernet albo na przykład światłowód jedno- lub wielomodowy. Podobnie zresztą z drugim portem. Idąc dalej, producent deklaruje ponad 2 miliony pakietów na sekundę, jak i pełnoliniową przepustowość 8 gigabitów na sekundę. Wspomniany już Edge OS i jego interfejs webowy, jak i również wysokość urządzenia to 1U, czyli znakomicie nadające się do zamontowania w szafie teleinformatycznej rack. Poniżej mamy listę zawartość pudełka, którą zaraz zweryfikujemy, czyli sam router, kabel zasilający, nakrętki, jak i też śruby montażowe oraz Quick Start Guide, czyli podręcznik szybkiego startu. Tradycyjnie, jak to jest w przypadku Ubiquiti, wysuwamy i otwieramy urządzenie, przepraszam, nie urządzenie, opakowanie. Strasznie. Udało się. No i pięknie to jest ładnie zapakowane. Mamy tutaj instrukcję obsługi w specjalnie wytłoczonej dla niej miejscu. Bardzo fajnie to wygląda. Duży plus za to, że Ubiquiti tak się postarało fajnie to opakować. Oczywiście tutaj Quick Start Guide, o którym wspomniałem przed chwilą, pokazuje nam wszystkie podstawy, jak szczęśliwie podłączyć, zamontować i uruchomić urządzenie. Nie wdaje się co prawda w szczegóły konfiguracji, z tym będziemy musieli sobie poradzić już sami. Odsuwając to na bok, mamy z tej strony kabel zasilający z końcówką typu kończynka. Niestety, mówię niestety, ponieważ lepsza byłaby końcówka w kształcie litery D. Jest ona bardziej standardowa i umożliwia podłączenie urządzenia do UPS-ów bez żadnych dziwnych właśnie kabli przejściówek czy innych rozwiązań. Do tego mamy wspomniane nakrętki, jak i śruby montażowe do właśnie szaf teleinformatycznych typu rack, jak i właściwe urządzenie, czyli właśnie ten nasz router.
Znajduje się na nim port konsolowy, jest to port szeregowy, nie jest to w żaden sposób port ethernetowy, tak więc tutaj musimy zastosować kabel znany użytkownikom routerów Cisco. Obok tego mamy port USB. Ten port USB jest w pełni funkcjonalny, można do niego po zainstalowaniu sterowników podłączać również urządzenia pamięci masowej. Tak jak wspomniałem, nam się udało podłączyć pod to pendrive 32 GB, na którym były udostępniane pliki za pośrednictwem serwera Samba do całej lokalnej sieci. Tak więc taka ciekawostka, można to wykonać. Oczywiście nie jest to wspierane przez producenta, jest to taki, można powiedzieć, nasz hack. Mamy tutaj, tak wspomniane, 6 zwykłych portów ethernetowych, jak i 2 porty działające zamiennie z dźwigami tutaj właśnie w portach SFP. Z taką fajną gumeczką, która nam zabezpiecza, żeby tam się nic nie dostało. Na końcu mamy diodę i przycisk do resetu. Dioda jest w kolorze białym, jeżeli to ma dla kogoś jakieś znaczenie. Jak widzimy, tutaj z boku urządzenia są odprowadzające nadmiar ciepła wywietrzniki, jak i uszy. Z tyłu mamy 2 wentylatory, jak i gniazdo do podłączenia zasilania. Tak pokrótce wygląda ten router. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat tego urządzenia, jakieś przeprowadzić na nim testy, czy może chcielibyście, żebym opowiedział więcej o tym naszym hacku w postaci zainstalowania na nim serwera DNS lub serwera Samby i udostępniania plików przez to urządzenie, to piszcie w komentarzach poniżej. Jeżeli chcielibyście, żebym pokazał, jak w prosty sposób skonfigurować takie urządzenie lub zrobić na przykład, nie wiem, upgrade systemu, ponieważ często właśnie wychodzi, można takie urządzenie kupić z przestarzałą wersją, a nowsze wersje darowane nam wspaniałomyślnie przez firmę Ubiquiti są naprawdę warte upgrade'u, ponieważ przedstawiają tam często dużo nowych, fajnych funkcjonalności, jak i, no wiadomo, poprawiają pewne niedociągnięcia, jak i błędy. Tak więc zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału, lajkowania, jeśli Wam się spodobał ten materiał, i oglądania tej, jak i innych serii na moim kanale. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.